Tomatillo, czyli miechunka pomidorowa, podobnie jak pomidor, papryka, bakłażan i ziemniak, należy do rodziny psiankowatych. Najlepiej jest uprawiać ją z rozsady, którą wysadzamy do gruntu, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków. Od kilku lat roślina ta wysiewa się sama w moim ogrodzie, więc nie muszę przygotowywać sadzonek. Miechunka pomidorowa wymaga słonecznego stanowiska i żyznej gleby, która dobrze trzyma wilgoć, dlatego warto zastosować ściółkę ze skoszonej trawy, słomy lub siana. Ziemię pod uprawę w warzywniku nawożę wczesną wiosną kompostem zmieszanym z odrobiną przekompostowanego kurzego nawozu od moich zielononóżek. Film o tym, jak przygotowuję glebę pod warzywa, znajdziecie na moim kanale. Miechunka polecana jest również do uprawy w pojemnikach, na balkonach i tarasach. Wymaga warunków podobnych do pomidorków koktajlowych. Dobrze reaguje na głębsze sadzenie, wypuszcza wówczas korzonki wprost z łodygi. Czasem, gdy mocno się rozrośnie, wymaga palikowania. Nie trzeba jej przycinać, nie jest podatna na choroby grzybowe i atak szkodników. W moim ogrodzie nie sprawia żadnych problemów w uprawie. To bardzo wdzięczna roślina. Miechunka pomidorowa wymaga zapylenia krzyżowego, dlatego należy pamiętać o posadzeniu koło siebie minimum 2 egzemplarzy. Owoce miechunki przypominają małe pomidorki zamknięte w skórzastym mieszku. Dojrzałe spadają z krzaczka. Na szczęście dzięki osłonce nie mają tendencji do szybkiego psucia się i mogą poleżeć chwilę na ziemi. Można je zbierać zarówno w stadium nie do końca dojrzałym, wtedy są zielone i kwaskowate, lub gdy zupełnie dojrzeją, czyli gdy otoczka i owoc stanie się żółtawy. Wszystko zależy od naszych upodobań smakowych. Oprócz odmiany zielonej występuje jeszcze odmiana o fioletowych owocach. Tomatillo można spożywać na surowo, choć w tej formie jedzone są raczej rzadko. Smak miechunki pomidorowej jest specyficzny. Trudno go do czegoś porównać. Jest aromatyczny, trochę kwaskowaty i jednocześnie słodkawy. Im dojrzalszy staje się owoc, tym więcej jest w nim słodyczy. Tomatillo jest powszechnie stosowane w kuchni meksykańskiej. Doskonale nadaje się do smażenia, gotowania i grillowania. Może być stosowane do przyrządzania zup, sosów, a nawet przetworów. To podstawowy składnik salsa verde, czyli zielonej salsy. Owoce, nawet te dojrzałe, są twarde, nie tracą jędrności jak pomidor. W ich wnętrzu znajduje się duża ilość maleńkich pestek. Nie trzeba ich wyjmować, są jak najbardziej jadalne. Po zdjęciu osłonki skórka owocu jest lepka i śliska. To za sprawą pokrywającego je naturalnego wosku, który można z łatwością zmyć wodą, najlepiej ciepłą. Nie od razu polubiłam smak miechunki, potrzebowałam trochę czasu, żeby się do niej przekonać. Nie bardzo też wiedziałam, co z nią zrobić. Na surowo lubię jedynie owoce dojrzałe. Moim zdaniem mają delikatnie rabarbarowo-paprykowy posmak. Tomatillo w formie dojrzałej, jak i niedojrzałej jest bardzo smaczne, gdy przerobi się je na wszelkiego rodzaju słodko-kwaśne sosy. Przygotowuję z nich czatnej do słoików na zimę. To bardzo smaczny dodatek do dań z ryby, mięsa czy grillowanych serów. Czatnej z tomatillo podaję także do curry i kotlecików z soczewicy oraz cieciorki. Owoce obieram z osłonek, które nie są jadalne. Dokładnie płuczę w ciepłej wodzie. Kroję na małe kawałeczki. Mogą to być plasterki, półksiężyce lub kostka, według uznania. Wszystkie składniki będę wrzucać od razu do garnka.
Warto wybrać taki, który jest pojemny i szeroki, żeby łatwo i szybko odparować nadmiar wody. Do chutneya zużyję 500 g tomatillo. Będę potrzebowała jeszcze 500 g cukinii. Warzywo powinno być młode, mieć delikatną skórkę i niezbyt dobrze wyodrębnione pestki. Cukinię również kroję na niewielkie kawałeczki. Szatkuję 3 duże cebule. Dodam jeszcze 125 g rodzynek, które wcześniej parzę wrzątkiem. Wsypuję 500 g cukru. To niezbędny składnik, jeśli chcemy zrobić przetwory na zimę. Jeśli planujemy od razu zużyć sos, to możemy dodać zdecydowanie mniej cukru. Wlewam 500 ml octu winnego 6%, dodaję 4 ząbki czosnku, łyżeczkę gorczycy, laskę cynamonu i po łyżeczce soli, chili, imbiru oraz kurkumy. Wszystko delikatnie mieszam i gotuję, aż masa przybierze konsystencję lekkiego, lejącego się dżemu. Gorący chutney wlewam do czystych, wyparzonych słoików. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Zapraszam również serdecznie do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!